tej chwili polskie państwo wykonuje olbrzymi wysiłek fizyczny oraz finansowy, żeby ludzi, którzy do nas przychodzą, zgnębić, okaleczyć fizycznie i psychicznie. Dlatego zaprosiłam dzisiaj dr Hannę Machińską, zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich. To była szkoła zła. To była szkoła zła, i też obserwowaliśmy tę zmianę na samym początku. Ci funkcjonariusze mieli w sobie współczucie. Oni przynosili, ja pamiętam, jak jeden z oficerów mi powiedział: proszę pani, wczoraj wróciłem do domu w japonkach, bo oddałem swoje buty. Oddawali wszystko, gromadzili ubrania, zabawki. Pamiętam też taką słynną historię rodziny, 5 dzieci i matka tych dzieci zmarła. I pamiętam, rozmawiałam z funkcjonariuszami i komendant placówki mówi: pierwsza podstawowa rzecz, ja powinienem ich zamknąć na dole w piwnicy, gdzie było miejsce dla tych, którzy nielegalnie przekraczali. A on mówi: nie ma mowy. Zorganizował od razu dla nich miejsce w sali konferencyjnej, dodatkowe posiłki, wyposażenie. Ja mówię: pan jest takim przykładem, jak można tych ludzi traktować, jak można im dać trochę ciepła. Tylko z biegiem czasu, wraz z przekazami opresyjnymi, to ta opresyjność spływała niżej i znajdowała posłuch. Ja miałam takie wrażenie w lesie, że to jest polowanie na ludzi. Dzisiaj, gdyby nie społeczeństwo obywatelskie, gdyby nie aktywistki na granicy, to ci ludzie byliby rzuceni w przestrzeń bez żadnej pomocy. Bohaterami są aktywiści, aktywistki, rodziny, które naprawdę starają się działać na rzecz tych ludzi uciekających. A ci ludzie, którzy uciekają przed opresją, jak oni mogą się odnaleźć w Polsce, jeżeli w tej Polsce doznali najgorszej opresji? Jak ja mówiłam funkcjonariuszom: proszę państwa, przecież wy łamiecie prawo międzynarodowe, wy łamiecie Europejską konwencję. Czy pani wie, jak mi opowiadali? W lesie, proszę pani, prawo międzynarodowe nie działa i w lesie nie mamy Europejskiej konwencji. To są zupełnie bezrefleksyjne działania, nacechowane ogromną brutalnością i traktowaniem tych ludzi jak nie ludzi. Wyrzucanie ludzi za druty, za płot, to jest bestialstwo. Ile jest konfliktów zbrojnych na świecie? Ile jest powodów, dla których ludzie uciekają z powodu swojej orientacji seksualnej, z powodu tego, że należą do opozycji? Żaden mur, żadne druty, żadne zasieki nie powstrzymają migracji.